Parę tygodni temu na live Fotoformy, jak bardzo Fotoforma się próbowali wmówić, że mając... Zobaczymy sobie, co tam dalej jest. Jestem ciekawy, co nas tam spotka. Tam nas spotka las, ale za lasem może być coś ciekawego. Idziemy dalej, pójdziemy sobie w tamtą stronę pofotografować i zobaczymy, co z tego będzie. Witajcie w rezerwacie Goździk Siny. Chciałem was tutaj zabrać ostatnim razem, ale nie udało się. Pogoda nam pokrzyżowała plany, no ale w sumie tak miało być, bo dzięki temu będę mógł wam opowiedzieć troszeczkę więcej na temat, na który chciałem wam powiedzieć na początku tego roku, więc troszeczkę poczekaliśmy. Chodźcie. To był bardzo dobry trop, słyszycie? Słyszycie? Będzie dobrze. Jest wiosna, znaleźliśmy ją, znaleźliśmy wiosnę w takim miejscu, w takim zaczarowanym miejscu, słyszycie to? Tak, to samolot, to zwiastun tego, że ludzie przylatują na wiosnę do Polski, z ciepłych krajów wracają do Polski. To jest to, to jest to, PKB, PKB. PKB. Rewelacyjnie, mamy to, mamy krzak, mamy kwitnący krzak. To jest jak jakaś, kurczę, biblijna przepowiednia. Rewelacja, rewelacja. Tutaj mamy listki, jest świetnie, tu listki, a tam kwitnie drzewko owocowe. Fenomenalnie. Teraz wiecie co robię? Biorę swój aparat, swoje narzędzie pracy i przymierzam się
do tego zdjęcia, jakie tutaj mamy, zrobimy ramę temu zdjęciu tutaj. To mi się podoba. Podobają mi się te drzewa tutaj, które zrobią taki tunel, który będzie prowadzić nas tam, w stronę tego białego drzewka. Wygląda to całkiem ok. Wygląda to świetnie. Mój zachwyt troszeczkę zmalał, bo zdarzył się tutaj mały cud, a mianowicie wyszło słońce. Mieliśmy przez chwilę tutaj wszystko ładnie narysowane namalowane przez słońce i te kolory okazały się troszeczkę inne niż teraz je widzę. Zrobiły się takie optymistyczne, bardzo optymistyczne. Pomimo tego, że jest teraz późna pora, ja zgaduję, że jest koło 1:00, 2:00, ale przez to, że mamy taką pochmurną pogodę, ten dzień nam się wydłuża w nieskończoność, aż do wieczora. My możemy teraz porobić sobie zdjęcia tak naprawdę bez stresu o to, że będziemy mieli ostre, jakieś niefajne cienie i tak dalej, wszystko będzie płaskie. Nie, bo wszystko jest za taką blendą, za taką fajną blendą, naturalną, zrobioną z pokrywy chmur. Słońce walczy, przebija się przez te chmury i tak dalej. No to wygląda ciekawie. 85 mm i chyba to nie jest ten obiektyw, który bym chciał użyć do tego zdjęcia. Chciałbym podejść jednak bliżej tych drzew, zrobić bardziej szerokokątnym obiektywem. 35. 35 będzie tutaj idealna. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. ...35 mm. To jest 35 mm, ale nie. To by było zbyt proste. To już było. Co my tutaj mamy? 50. 50 mogłaby być spoko. Ale nie. Myślę, że mam jeszcze coś. Mam asa w rękawie. Tak, mam coś fajnego. Wiedziałem, że gdzieś to tutaj jest. Ten dekielek to jest z Chin, to jest idealna podróbka takich starych dekielków Pentaxa. Tych jak wchodził bagnet Pentaxa, to właśnie taki był kształt. Tak wyglądały te pierwsze dekielki na bagnet PK. Pytacie się mnie wielokrotnie, jak radzę sobie z montowaniem manualnych obiektywów. Czy mocuję najpierw obiektyw do adapteru i później to wszystko wkładam do body, czy najpierw adapter do body i później przykręcam, mocuję obiektyw. Powiem wam, że to jest w ogóle bez znaczenia. To jest absolutnie bez najmniejszego znaczenia. Przynajmniej ja tak mam. Jeśli macie inne doświadczenia, no to chętnie ich wysłucham. Teraz tak, dekielkujemy się. Tutaj już jest różnica wielka, bo najpierw zabezpieczam body, później dmucham tu, bo widzę jakieś paproszki. Wilgotność powietrza nie jest dzisiaj zbyt wysoka, więc mogę sobie pozwolić na takie akcje. A teraz moja sztuczka, którą już znacie z jednego z filmów. Pyk. Ograniczamy ekspozycję samej matrycy na warunki atmosferyczne. Dekielki łączę, żeby się nie walały po torbie.
Przyda się statyw, oczywiście, przyda się statyw. Ważna sprawa. Zawsze jak montuję aparat do statywu, to robię taki trik z paskiem. Film o pasku był tutaj. Radzę wam go oglądnąć. A ja zdejmuję dekielek. Kolejna sprawa, jeśli patrzycie przez wizjer i wam nie działa aparat, znam sztuczkę, która naprawi wasz aparat. Tutaj jest taki dekielek, musicie go zdjąć. Jak zdejmiecie ten dekielek, to aparat wtedy działa. Wsadzam do kieszeni i sprawdzam kadr, co my tutaj mamy. Im bardziej przyłożycie się do kadrowania, tym lepiej. Zobaczcie, to trochę zajmuje czasu. Czy wyszło idealnie? Nie mam pojęcia, czy wyszło idealnie, ale ważne, że jest to moje zdjęcie. Nie wiem, co jest grane. Nie wiem, co jest grane, że ten aparat robi kilka zdjęć. Nie mam włączonego bracketingu, ekspozycji, ale coś świruje. Tam za to świruje słońce, moi drodzy. Mam nadzieję, że i tutaj się pojawi jakiś promyk, bo nie mam zamiaru się stąd ruszać. Tutaj jest na tyle fajnie, że możemy tutaj pobuszować. Wow, ale tutaj jest ładnie. Tak jak mówiłem, ta droga nas zaprowadzi w ciekawe miejsce. Jaki ten Rogaliński Park Krajobrazowy jest wielki, wy sobie nawet nie zdajecie z tego sprawę. Ale mieliśmy porozmawiać o różnicach między kropem a pełną klatką. To, że oba aparaty różnią się wielkością matryc, no to chyba wiecie, tak? Niektórzy próbują nam mówić, że małe jest lepsze. Okej, do niektórych zastosowań jest lepsze. I tak, na tamtym czacie, na czacie z fotoformą, oczywiście też powiedziałem, że używałem kropów, używałem mikro 4/3 i zdarza mi się do tej pory używać mikro 4/3 do niektórych zadań. Ale tutaj chodziło o inną narrację, a mianowicie chodziło o to, że jednak można uzyskać ten sam obraz na Olympusie, jak na pełnej klatce, no i na Fuji kropie. To jest nieprawda. To znaczy, to jest część prawdy, bo nikt nie mówi o kosztach takiego przedsięwzięcia. Musicie wiedzieć o jednym. To już mówiłem na tym filmie o portrecie, gdzie portretowałem, że trzeba sobie mnożyć ogniskową. W przypadku mikro 4/3 mnożymy sobie wszystko razy 2, a w przypadku kropów, czyli matryc APS-C, jak na przykład Fuji, jak Nikon, czy też jak Sony serii 6000, no to wtedy mnożycie sobie razy 1,5.
Do tego dochodzi też Canon, ale w Canonie jest troszeczkę inaczej, bo mnożycie razy 1,6 i wtedy wychodzi Wam ekwiwalent, uwaga, ekwiwalent ogniskowej, ale tylko ogniskowej. Słuchajcie, tutaj chodzi o ekwiwalent ogniskowej. Chodzi o to, że jeśli podłączycie do swojego kropa obiektyw na przykład 35 mm, no i pomnożycie go razy 1,5 w przypadku APS-C, no to wychodzi Wam coś tam koło 50 kilku milimetrów. Ale niestety nie jest tak proste. To nie jest takie proste, bo pomyślicie sobie w takim razie, po co tracić kasę na pełnoklatkowe aparaty? Ja wiem, dlaczego chcę korzystać z pełnoklatkowych aparatów i nie chodzi tutaj tylko o tak zwane przeliczniki, ekwiwalenty i tak dalej. Tutaj chodzi o coś więcej, ale dobra, dzisiaj rozmawiamy o czymś innym. Słuchajcie, o głębi ostrości. Nie dajcie się ogłupić temu, że będziecie mieli taką samą głębię ostrości. Tutaj mówię o głębi ostrości, nie mówię o przysłonie, bo jasność się nie zmieni. Będziecie mieli nadal super jasny obiektyw. Z tym, że jak podłączycie sobie taką 50 do pełnej klatki, no to ta głębia ostrości będzie naprawdę płytka, będzie cudowna, ale kiedy podłączycie sobie taką 35 o takiej samej wartości przysłon, załóżmy sobie 1,8, to nie myślcie sobie, że będziecie mieli równie płytką głębię ostrości. Niestety i teraz łatwo to udowodnić. Nie trzeba robić żadnych zdjęć. Wystarczy Wam do tego telefon. Moi drodzy, wystarczy Wam do tego telefon i tak jak mówiłem do fotoformy, że wystarczy mi kilka sekund, żeby Wam to udowodnić, no to udowodnię to Wam. Rozumiem, że Wy też w domu macie telefon. Uruchamiacie sobie jakąkolwiek, bo większość aplikacji przeliczającej głębi ostrości ma ten sam bajer, a mianowicie włączam sobie mój ulubiony program do obliczenia sobie hiperfokalnej. To się nazywa Hyperfocal Pro. Polecam. I zobaczcie, ustawcie sobie w tym programie daną odległość. Ja sobie tutaj ustawiłem na 2 metry. 2 metry powinna mi wystarczyć. No i ustawiłem sobie tutaj, tak jak w tamtym odcinku robiliśmy sobie portret na 85 mm, tak samo tutaj ustawiłem sobie 85 mm, przysłona 1,8 i wyszło mi, że głębia ostrości tutaj wychodzi, że jest to 5 cm. 5 cm. A teraz zmienię w ustawieniach, bo mam tutaj swoją ereczkę, 85 i teraz zróbmy ekwiwalent, nie ruszam odległości. Zmieniam aparat, jakikolwiek crop. Załóżmy tego biednego Nikonika, jakiego dzisiaj Wam pokazywałem. Szukam go, jest na liście. Tutaj na liście są wszystkie aparaty. To jest Nikon 3100. Ok, mamy to. Taki obiektyw, który będzie idealnie naśladować 85, wydaje mi się, że w swojej ofercie ma Sigma i jest to obiektyw dedykowany do aparatów z niepełną matrycą. I chyba jest to Sigma 56 mm, która po przeliczeniu powinna nam dać ekwiwalent około 85 mm. Dokładnie to będzie 84 mm, więc szukam tutaj takiego obiektywu. Jest 56 mm, odległość 2 metry. Mamy Nikona D3100, obiektyw 56 mm. No i słuchajcie, dla tej przysłony 1,8, kiedy podłączycie sobie obiektyw o jasności 1,8, to ta głębia ostrości będzie wynosić nie 5 cm, ale 8 cm i 2 mm. No dobra, ale powiedzmy sobie, tamten obiektyw ma światłosiłę 1,4. Super jasny. Mogę sobie otworzyć ten obiektyw na 1,4. Zgadnijcie, ile wynosi teraz głębia ostrości
1.4 kontra 85 1.8. Jeśli chodzi o ekwiwalent ogniskowej, czyli o obrazek, czyli o to, co teraz tu widzicie, to dokładnie widzicie 85 mm. I teraz słuchajcie, wy mnie oglądacie na 85 mm, ale przymknąłem to do 3,5, przymknąłem to do 3,5. To jest już naprawdę mocno przypięta 85. Zobaczcie, jakie jest fajne tło. No dobra, ale mieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy obrazek z 56 mm f1.4 na kropie da nam lepszy obrazek niż 85 1.8 na pełnej klatce? Już sprawdzam. Niestety nie. Niestety nie, bo już wam mówię, ta głębia ostrości na 1.4 wyniesie 6,5 cm. Przypominam, że w przypadku pełnej klatki było to 5 cm i 4 mm. O 1 cm mamy płytszą głębię ostrości. Dla 2 metrów. Dla 2 metrów 2 metry to jest tu. To jest tu. Zobaczcie, to jest sporo. To jest sporo. Wiadomo, teraz jeszcze jedno. Im bliżej przysuwamy się do obiektywu, tym ta głębia ostrości jest płytsza. Im dalej idziemy i oddalamy się od obiektywu, tym głębia ostrości rośnie. I tak właśnie działa crop. On wycina ten fragment. Dlatego ta głębia ostrości jest większa i nie da się osiągnąć tak dobrych wyników. Mało tego, Olympus chwali się super jasnymi i obrzydliwie drogimi obiektywami. Moi drodzy, 1.2. Wyobrażacie sobie, jak wy słyszycie, że obiektyw jest jasny. Na 1.2 to wyobrażacie sobie, że to jest po prostu misterium. To jest misterium. To jest święty gral fotografii. 1.2. Ale słuchajcie, ten 1.2 na Olympusie da wam ekwiwalent głębi ostrości, uwaga portreciści, głębi ostrości równym f2.4. Rozumiecie? f2.4 za taką kasę, jak to jest blisko do f2.8, który jest taniutki i dostaniecie go na pełną klatkę bez problemu w śmiesznych pieniądzach. 1.8 będzie lepszy. Ho. Żebyśmy się zrozumieli, ja wam nie każę robić zdjęć na maksymalnie otwartych przysłonach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tak możecie się pobawić raz, drugi i tak dalej. Przymykajmy, bo przysłona służy do przymykania. Tak naprawdę przysłona służy do tego, żebyśmy regulowali tą głębię ostrości tak, jaki chcemy mieć obraz. Proste. Jeśli chcemy mieć bardziej rozmyte tło, mniejszą głębię ostrości, wtedy otwieramy, ale nie zawsze tak chcemy. Z tym, że w przypadku cropa, w przypadku Micro 4/3 będzie to niewspółmiernie cięższe do wykonania i tak, niestety, tak to jest, że to będzie cięższe do wykonania, czasami i niemożliwe, ale tak, większość z was, którzy tutaj zaglądają, raczej interesuje się fotografią krajobrazową. Tutaj mam dla was rewelacyjne wiadomości, bo taki crop, taki Olympus będzie fantastycznym narzędziem, ponieważ otwarty da wam głębszą, większą głębię ostrości, co się przydaje na przykład w przypadku fotografii krajobrazu. Nie musicie przymykać maksymalnie tych obiektywów, z tym, że tutaj pojawia się kolejny problem. Problem, o którym już nieraz wspominałem. Szum, ale o szumie będzie innym razem.